Szykują się zmiany, które mogą uderzyć w kierowców w Polsce. Państwo chce zamknąć jeden z najbardziej absurdalnych rozdziałów PRL, a luksusowe marki właśnie robią krok w tył i wracają do silników spalinowych. Do tego dochodzi jeszcze jedna rzecz, która wchodzi już niedługo i wpłynie praktycznie na każdego, kto jeździ samochodem. Dziś konkretnie 4 tematy, które naprawdę warto znać. A jeśli interesuje Was motoryzacja z naciskiem na to, co realnie zmienia się dla kierowców, zostaw subskrypcję i kliknij dzwoneczek. Zaczynamy od tematu, który od dawna budzi sporo emocji wśród kierowców w Polsce. Chodzi o samochody na zagranicznych tablicach, głównie z Ukrainy, które mogą poruszać się po naszych drogach bez obowiązkowego przeglądu technicznego. I to nie jest żadna luka na papierze, tylko realna sytuacja. Wynika ona z międzynarodowych przepisów, które zobowiązują Polskę do uznawania zasad obowiązujących w kraju rejestracji pojazdu. Problem w tym, że w Ukrainie przeglądy techniczne dla prywatnych aut praktycznie nie funkcjonują. Efekt jest prosty. Po polskich drogach jeżdżą samochody, które nigdy nie były sprawdzane pod kątem stanu technicznego. I teraz rząd chce to zmienić. Nowe przepisy mają wprowadzić jasną zasadę. Samochodem na zagranicznych tablicach będzie można jeździć w Polsce maksymalnie przez 12 miesięcy. Po tym czasie właściciel będzie musiał zarejestrować auto w Polsce, wykonać przegląd techniczny i wykupić polskie ubezpieczenie OC. Czyli w praktyce koniec wyjątków. Wszyscy kierowcy mają zostać objęci tymi samymi obowiązkami. I z punktu widzenia bezpieczeństwa na drogach trudno się z tym nie zgodzić. Bo dziś mamy sytuację, w której jeden kierowca musi regularnie kontrolować stan swojego auta i ponosić koszty, a drugi może tego unikać. Jest jednak jeden duży znak zapytania – egzekwowanie przepisów, bo podobne regulacje już wcześniej funkcjonowały, tylko w praktyce często były ignorowane. Dlatego kluczowe pytanie brzmi nie, czy przepisy się zmienią, tylko czy ktoś będzie ich realnie pilnował. Drugi temat brzmi jak żart, ale nim nie jest, bo okazuje się, że w Polsce nadal można odebrać pieniądze za samochód, którego ktoś nigdy nie dostał w czasach PRL. Chodzi o tak zwane książeczki przedpłat, głównie na Fiata 126P i dużego Fiata. W latach 80. ludzie wpłacali pieniądze latami, często czekając w kolejkach, licząc na to, że w końcu odbiorą swój samochód. Problem w tym, że wielu z nich nigdy go nie zobaczyło i właśnie dlatego państwo do dziś wypłaca rekompensaty. Dziś to już całkiem konkretne pieniądze, około 20 tysięcy złotych za malucha i ponad 28 tysięcy złotych za większy model. Brzmi dobrze? No to teraz najciekawsze. Wciąż jest jeszcze 238 osób, które mogą odebrać te pieniądze, ale tego nie zrobiły. I co więcej, od lat praktycznie nikt się po nie nie zgłasza. Dlatego rząd rozważa zakończenie całego programu. Czyli jeśli ktoś ma taką książeczkę i się nie zgłosi, pieniądze po prostu przepadną. I to dotyczy nie tylko właścicieli, bo jeśli taka osoba już nie żyje, środki mogą odebrać spadkobiercy. W praktyce wystarczy dokument i wizyta w banku. I to jest jeden z tych tematów, który pokazuje, jak długo potrafią ciągnąć się skutki decyzji sprzed kilkudziesięciu lat. System, który miał działać chwilę, kończy się dopiero teraz. Zanim przejdziemy do kolejnego tematu, chciałbym przypomnieć, że partnerem Autocentrum jest Superauto.pl, gdzie znajdziecie samochody nowe, jak i używane w atrakcyjnym finansowaniu. Trzeci temat to coś, co jeszcze niedawno wydawało się nie do pomyślenia. Przez ostatnie lata słyszeliśmy jedno: przyszłość motoryzacji jest elektryczna i to niezależnie od segmentu. Ale teraz okazuje się, że nawet najbardziej luksusowe marki zaczynają się z tego wycofywać. Mowa o Bentleyu i Rolls-Roycie. Jeszcze niedawno obie firmy zapowiadały pełną elektryfikację swoich gam w okolicach 2030 roku. Dziś te plany są już mocno skorygowane. Rolls-Royce nie zamierza rezygnować z silników V12 i dalej będzie je rozwijał. Bentley z kolei ogranicza swoje plany. Zamiast szerokiej oferty elektryków stawia na jeden model, a resztę gamy opiera na hybrydach. Dlaczego? Bo rynek tego nie kupił. Dosłownie. Sprzedaż elektrycznego Rolls-Royce'a Spectre spadła bardzo wyraźnie, a klienci zaczęli wracać do tego, co znają i lubią. A w tym segmencie chodzi o coś więcej niż tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B. Efekt jest taki, że Bentley przesuwa swoją pełną elektryfikację nawet na okolice 2035 roku. I zamiast rewolucji mamy korektę kursu. To ważny sygnał, bo jeśli nawet najbardziej luksusowe marki nie są gotowe na pełne przejście na prąd, to znaczy, że ta transformacja będzie znacznie wolniejsza niż wcześniej zakładano. I na koniec temat, który może nie brzmi tak spektakularnie jak V12 czy PRL, ale realnie wpłynie na wszystkich kierowców.
Chodzi o normę emisji Euro 7. Nowe przepisy zaczną obowiązywać pod koniec 2026 roku dla nowych modeli samochodów, a chwilę później obejmą praktycznie wszystkie nowo rejestrowane auta. I teraz najważniejsze, to nie jest tylko kolejna norma spalin, to zupełnie nowe podejście do emisji. Po raz pierwszy przepisy obejmą nie tylko to, co wylatuje z rury wydechowej, ale też to, co do tej pory było całkowicie pomijane, czyli m.in. pył z hamulców i cząstki powstające ze zużycia opon. To oznacza jedną rzecz. Nawet samochody elektryczne, które do tej pory były traktowane jako zeroemisyjne, będą musiały spełniać konkretne normy. Czyli kończy się prosty podział: elektryk dobry, spalinowy zły. Druga ważna zmiana to trwałość. Producenci będą musieli projektować auta tak, żeby systemy ograniczania emisji działały skutecznie przez wiele lat, nawet do około 200 000 kilometrów. W przypadku samochodów elektrycznych pojawiają się też wymagania dotyczące baterii, czyli utrzymania odpowiedniego poziomu pojemności po kilku latach użytkowania. W praktyce oznacza to koniec szybkiego zużywania się technologii i większą odpowiedzialność po stronie producentów. No dobra, ale co to oznacza dla kierowcy? Po pierwsze, droższe samochody, bo spełnienie tych norm wymaga bardziej zaawansowanej technologii. Po drugie, potencjalnie droższy serwis, więcej czujników, bardziej skomplikowane układy i większa kontrola emisji. Po trzecie, przyspieszenie zmian w miastach, bo wraz z takimi regulacjami łatwiej będzie wprowadzać ograniczenia dla starszych aut. I teraz najważniejsze. Euro 7 nie oznacza końca samochodów spalinowych, ale sprawia, że ich produkcja staje się coraz trudniejsza i mniej opłacalna. Czyli dokładnie to, co wiedzieliśmy wcześniej. Transformacja trwa, ale nie wygląda tak, jak jeszcze kilka lat temu wszyscy zakładali. Podsumowując, mamy bardzo ciekawy moment w motoryzacji. Z jednej strony nowe przepisy, większe wymagania i coraz więcej obowiązków dla kierowców i producentów, z drugiej rynek, który wyraźnie pokazuje, że nie wszystko da się przyspieszyć na siłę i że samochody spalinowe jeszcze długo z nami zostaną. I gdzieś pomiędzy tym wszystkim jesteśmy my, kierowcy, którzy będą musieli się do tych zmian dostosować. Bo niezależnie od tego, czy mówimy o przeglądach, przepisach czy normach emisji, to właśnie użytkownik końcowy zawsze odczuje to najbardziej. Który z tych tematów Was najbardziej zaskoczył? Dajcie znać w komentarzach. I jeśli chcecie więcej takich konkretnych materiałów bez zbędnego gadania, zostawcie subskrypcję, a my widzimy się w kolejnych materiałach. Do zobaczenia! Auto od ręki? Tylko w superauto.pl. Sprawdź nasze najlepsze oferty. Wejdź na superauto.pl i wybierz samochód dla siebie.